said what we had. Would you come on over? Don't you miss me too? Give it all you got, babe. Give it all you got, baby. I'd rather try than lose you. Give it all you got, baby. Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Jesteśmy na Kosyce już od kilku dni i jak wiecie, Kosyka jest jedną z najpiękniejszych wysp na świecie. Jest to również jedno z najpiękniejszych miejsc do jazdy na motocyklu, przynajmniej w naszej opinii, i dzisiaj zobaczycie kilka naszych ulubionych wspomnień z tym miejscem. Jedziemy na plaż de Figueroa, która jest jedną z najładniejszych plaż Kosyki. To około godziny jazdy od Sagon. Musieliśmy wyjechać wcześniej, bo dni są krótkie i chcieliśmy wrócić przed zachodem słońca. Droga, którą się tam udajemy, była wyzwaniem. Jest to boczna, mało uczęszczana, wąska i w kiepskim stanie. Nie jest to droga polecana, ale chciałem zobaczyć, jak wyglądają boczne ścieżki Kosyki. Ale czy są warte tych kilkunastu dodatkowych minut jazdy? Sami ocencie oczami motocyklisty. Give it all you got, babe. Give it all you got, baby. I'd rather try than lose you. Give it all you got, baby. Give me all you got. Just thought I'd call and wish you good night. I left my key under the mat. I don't get anything done, you're stuck on my mind. I keep on missing your touch, missing your vibe. This feeling I go when I said what we had. Would you come on? Dojechaliśmy do miejscowości Piana, przy której mieści się plaża. I teraz się trzymajcie, bo pokażę Wam, jak wygląda droga do tej plaży. Tutaj jest już sama sobie atrakcją, bardzo kręta i wąska, z niesamowitymi widokami, to raz na góry, raz na morze. Momentami techniczna, co czyni ją idealną dla motocykli, ale niekoniecznie dla samochodów, nie wspominając o kamperach. Na samym dole jest ogromny parking i już jak zsiedliśmy, przywitało nas ciepłe, śródziemnomorskie powietrze i zapach słonej wody. Wspomnę, że od kilku dni zrobiło się trochę wiecznie, wiatr przybrał na siłach, przyciągając chmury i wzburzał morze.
Mimo wszystko mieliśmy nadzieję na spokojną kąpiel. Z parkingu idziemy ścieżką na plażę, nie jest on to trudny i prowadzi nas obok strumienia przez zalesioną ścieżkę, co zajęło nam około 10 minut. A potem już widzimy plażę w jej małej zatoczce. Jest to jedna z najbardziej popularnych plaż Kosyki od lat, no i nie bez powodu. Niestety problemy techniczne nadal nękały kamerę, w efekcie nie mam więcej nagrań, ale za to pokażę Wam plażę trochę z innej perspektywy oraz kilka zdjęć. Sama plaża jest oszałamiająca, piasek zmieszany z kamienistym podłożem, czysta niebiesko-turkusowa woda, która rozciąga się na horyzont przecinając góry. Przy plaży można zobaczyć mały zamieszkany domek oraz starą rybacką chatkę. Niestety przez zburzone morze mało pływaliśmy, o snutkowaniu mogliśmy zapomnieć, a ja na chwilę wszedłem sprawdzić, czy dalej przy skałach jest jakaś szansa na zobaczenie podwodnego świata, no ale nie było mowy. Tylko nabawiłem się kilku nowych siwych włosów, bo fale były na tyle mocne, że miałem problem z wypłynięciem na plażę. Ale jak mi się już udało, to leżeliśmy przez kilka godzin, chłonąc słońce, słuchając dźwięku fal rozbijających się o brzeg. Było idealnie. Następnie wystartowaliśmy, tym razem w kierunku Porto. Nie do końca mnie cieszył fakt wyjazdu w górę, mieszane uczucia strachu, ekscytacji i adrenaliny wyryły w mojej pamięci wyjątkowe doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę. Droga była niesamowita, jeszcze bardziej widokowa, kolejna pocztówka Kosyki, a przed nami kolejny obowiązkowy punkt, który mieści się kilka minut od Piany. Przy najbardziej znanej drodze Kosyki D81. Formacje skalne, kalans z piany. Nie było opcji, żebyśmy się nie zatrzymali i polatali dronem. Krótki odcinek drogi oraz obszar wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, który jest chyba najpiękniejszym kawałkiem Kosyki. Skały wrzeźbione przez wiatr, dziki pierwotny ze spektakularnymi czerwonymi skałami, w którym natura pokazuje swoją widowiskową moc. Wokoło istnieje kilka pieszych ścieżek, którymi można podziwiać cud kosykańskiej roślinności. Niestety nie skorzystaliśmy z żadnej z nich, bo przed nami jeszcze Porto i kolejny klejnot, droga D84 oraz spotkanie z tubylcami. Ale o tym dopiero jak Wam pokażemy Porto, miasto, w którym mógłbym zamieszkać będąc na Kosyce. Wybaczcie, ale od razu przenosimy się do naszego celu poprzez awarię materiału nagraniowego, co jest prawdziwą szkodą, bo naprawdę droga do tego małego klejnotu Kosyki była bajeczna. I jeżeli chcecie zobaczyć ten kawałek, to u góry zostawiam link do pierwszej części naszej wyprawy, gdzie możecie zetknąć jak wygląda. Tymczasem Porto, to małe miasteczko, jest naprawdę piękne. Posiada dość sporą przystań w porównaniu do wielkości miejscowości, sporo hoteli, restauracji, kawiarni i sklepików, co ciekawe, znajduje się tu nawet mała wieża genueńska. Zatrzymaliśmy się tutaj, ponieważ chciałem zjechać trochę bliżej morza i zrobić jakieś fajne zdjęcia. Ale tak naprawdę nie było to konieczne, to były zdecydowanie największe fale, jakie widziałem na Kosyce. Nic dziwnego, że nie pływaliśmy długo na ostatniej plaży. Kolejnym planem na Porto było odwiedzenie jakiejś pizzerii lub restauracji.
Po około 30 minutach szukania nic z tego. Oczywiście wszystkie restauracje serwują o tej porze tylko drinki. I mimo, że miasto to czysta magia i spokojnie można by tu spędzić całe dnie, patrząc się na morze otoczone przez góry, które są pokryte bujną zielenią, uciekamy, bo przez to chodzenie w brzuchach nam już tylko zaczęło bardziej burczeć. Wyjeżdżając z miasta, Sokole Oko, aka moja żona, wypatrzyła lokalną piekarnię. Na szczęście. Zatrzymujemy się, jemy bagietki, ja z kozim serem, a Jojo z lokalną pastą z kasztanów. Na deser drożdżóweczki i pyszna kawa na świeżym powietrzu. A teraz czas na magię kosyki. Drogę D84, najwyższą przełęcz, kurzyste ścieżki prowadzące w głąb lądu, a czym głębiej, tym więcej zwierząt na drodze i nie tylko. Just thought I'd call and wish you good night. I left my key under the mat. I don't get anything done, you're stuck on my mind. I keep on missing your touch, missing your vibe. This feeling might go when I say what we had. Droga ta była niesamowita, wijąca się wąskimi, szybkimi i wolnymi zakrętami, wokół kur z widokami na krajobraz Kosyki dookoła nas. Aż do momentu, w którym zatrzymali nas tubylcy, kozie stado, to chyba mało powiedziane, armia rzekłbym. No był to zdecydowanie najlepszy moment z całego dnia. Gdybyśmy wiedzieli, to po drodze byśmy się zaopatrzyli przynajmniej w jakieś kilka marchewek czy jabłek dla tych kóz. Widok był niesamowity. Widzieliśmy już różne kozy na tej wyspie, ale no popatrzcie na te rogi. Chyba takie widzi się tylko na zdjęciach u jakichś kóz z Alp. Cieszyliśmy się jak dzieci z tego spotkania, ale kozy miały nas w nosie, więc ruszyliśmy dalej do następnej pięknej scenerii. Była coraz bardziej kręta, a wąwóz, którym jechaliśmy, dzielił tylko murek. Lub nic. Mnie bardzo urzekło w Kosyce właśnie to, że przy takich drogach nie ma żadnych zabezpieczeń, człowiek musi włączyć myślenie i zdrowy rozsądek podczas pokonywania kolejnych zakrętów i przewidywać na przykład wielkie ciężarówki, które można spotkać na tej drodze, które nie trzymają się zbytnio zasad ruchu drogowego, więc trzeba uważać. Następny przystanek był przy kolejnej ciekawej formacji skalnej, z której polatałem dronem, by nagrać wam kilka ciekawych ujęć. Mam nadzieję, że się spodoba, a teraz to chyba dobry moment na kilka faktów Kosyki. Fakt pierwszy. Na Kosyce znajduje się cud geologiczny, Gorges de Spelunka, który znajduje się niedaleko Porto, między miejscowościami Otta i Evisa. Możesz wybrać się tam na pieszą wycieczkę i zobaczyć jeden z najlepszych zabytków na całej wyspie. Wąwozy rozciągają się na 2 km między wioskami, a ich ściany mają czasem głębokość 1 km. Fakt drugi. Już dzisiaj, o tym wspominałem, Zatoka i okolice Porto, włącznie, znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Okolice można zwiedzić na różne sposoby samochodem, pieszo lub żeglując, by zobaczyć różowe klify i rezerwat przyrody od strony morza. Fakt trzeci. Kosyka słynie z tradycyjnych pieśni polifonicznych, czy to na weselu, pogrzebie czy festiwalu, na pewno je usłyszysz.
albo przedstawiają historię wyspy, albo upamiętniają ważną okazję. Tradycyjnie te pieśni są a cappella i śpiewa je od 4 do 6 osób. Uciekamy w mało uczęszczaną drogę D24 i to było nie lada przeżycie, jadąc dzisiaj drogami, które nieraz przemierzały różne ekipy rajdów, w tym WRC i nie tylko. Zwłaszcza jak widzieliśmy wioski, które wydają się być przyklejone do gór. Znowu pewnie się powtórzę, ale to naprawdę raj, w którym jest wszystko. Give me all you got. Teraz szybki sprint drogami do pola namiotowego. Następny dzień przeznaczyliśmy na plażowanie, by w kolejnym nadrobić kilometry i udać się na wschodnią część wyspy, by po drodze zobaczyć najwyższy wodospad Kosyki. Także nie zapomnijcie zasubskrybować, jak się podobało dajcie lajka i skomentujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Give me all you got. No raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tym razem jest bardzo źle. Mogło być znacznie lepiej, ale jest tylko gorzej.